Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane Console Edition i dzisiaj mam dla Was grę 24 The Game. Gra oparta na serialu pod tytułem 24 godziny. Zakładam, że niektórzy z Was nie widzieli tego serialu, więc parę słów na temat tej serii. 24 godziny to, znaczy od razu przyznam, że od razu tutaj na wstępie powiem, że jestem wielkim fanem 24 godzin. Serial 24 godziny to serial, który dzieje się w czasie rzeczywistym, to znaczy godzina czasu rzeczywistego odpowiada godzinie serialu. Każdy sezon jest podzielony na 24 odcinki i każdy odcinek to kolejna godzina jednej doby. To wszystko zostało tak dobrze pomyślane, dosyć fajnie, że nawet tam jeżeli wchodzą reklamy, no to wtedy też to jakby ten czas się dolicza, także zostało to całkiem nieźle pomyślane. I z 24 godzin wyszło 8,5 sezonu. Dlaczego 8,5? Ponieważ ostatni sezon, ten 9, zawiera tylko 12 odcinków, bo to był już taki, że oni mieli na 8 skończyć, ale jeszcze zrobili 1,9, tylko 12 odcinków i tak dalej, i tak dalej. Główną rolę w serialu gra Kiefer Sutherland, który wciela się w rolę agenta Jacka Bauera, agenta CTU. No i jest to chyba rola życia Kiefera Sutherlanda, bo doskonale się w nią wpisał i dla wielu, także i dla mnie, Kiefer Sutherland już zawsze będzie Jackiem Bauerem. Gdziekolwiek by nie grał, zawsze będzie dla mnie Jackiem Bauerem. Jest on agentem CTU. CTU to jest Counter Terrorist Unit, to jest taki oddział antyterrorystyczny znajdujący się w Los Angeles. No i oni mają tam wszystkie takie cuda techniki, no i zazwyczaj jest tak, że oni tam mają komputery, że część tych ludzi siedzi właśnie w biurach, znaczy w takim biurze, w takiej bazie, a Jack Bauer jest agentem polowym, czyli on zazwyczaj gdzieś tam jedzie, no i jak tam trzeba komuś przestrzelić kolano, przesłuchać albo w ogóle wyrzucić przez okno, no to Jack Bauer się tam właśnie stawia. To co zostało fajnie pokazane w 24 godzinach to to, że Jack Bauer porusza się, nie jest ani, znaczy on jest dobry, ale porusza się na takiej cienkiej granicy pomiędzy dobrem a złem. I zazwyczaj jest tak, że w każdym kolejnym serialu w każdym kolejnym sezonie jest on i ścigany przez tych złych, i przez tych dobrych, i przez to jest coraz bardziej jakby osaczany. Serial doskonale trzyma w napięciu i przez 8 sezonów udawało się to napięcie, właściwie przez 9, udawało się to napięcie utrzymać, chociaż po którymś sezonie zauważacie pewne schematy, które powtarzają się z sezonu na sezon, czyli ja to nazwałem zawsze jest ktoś wyżej, to znaczy Jack Bauer ściga jakiegoś tam bandziora, który po prostu tam bombę chciał nuklearną w Los Angeles zdetonować, go łapie i nagle się okazuje, że jednak ktoś inny pociągał za sznurki. No i ściga tego kolejnego i łapie tego kolejnego i potem się okazuje, że ktoś jednak był jeszcze wyżej i tak dalej, i tak dalej. W każdym właściwie sezonie są te schematy, że zawsze ktoś tam wyżej pociąga za sznurki. Ale podejrzewam, że w pewien sposób nie dało się tego uniknąć, no zwłaszcza, że sezony są dosyć długie, 24 odcinki to jest bardzo dużo jak na sezon, a teraz przemnóżcie to razy 8 sezonów, no to też faktycznie sztuką jest utrzymać to napięcie i zaskakiwanie widza przez tyle sezonów, a muszę przyznać, że w 24 godzinach się to udało i faktycznie kolejne sezony nie zamulają, może tak, są nadal bardzo ciekawe i bardzo interesujące. Oczywiście oprócz tego mamy tutaj sporo postaci pobocznych, które też są kultowe, między innymi Tony Almeida, Chloe, Michelle, wszystkich tych bohaterów, którzy oni się przewijają przez kolejne sezony, no i tam ich perypetie oczywiście śledzimy. No i w momencie, kiedy sezon był u szczytu takiej popularności, zdecydowano się na wydanie właśnie gry 24 The Game i gra jest łącznikiem pomiędzy drugim a trzecim sezonem. I jest to o tyle ciekawe, że 24 The Game jest integralną częścią całej historii Jacka Bauera. Jeżeli oglądaliście 24 godziny, na pewno zastanawialiście się, że w trzecim sezonie nagle pojawiają się postaci, które wcześniej nie występowały, a na przykład Jack Bauer je zna. Chodzi mi tutaj chociażby o postać Chase'a. I żeby zrozumieć, kim jest Chase, skąd on się tam wziął, trzeba zagrać w grę. Sprytnie to autorzy zrobili i
żeby zachować ciągłość, no to trzeba obejrzeć 2 sezony, zagrać w grę i obejrzeć 4. sezon, wtedy będzie 3. sezon, wtedy będziecie wiedzieć, o co chodzi. Także dosyć takie niecodzienne podejście, ale udało się to autorom fajnie wmontować. Oczywiście gra nawiązuje do całego schematu 24 godzin, czyli mamy aż 58 misji, słuchajcie. Każda sekwencja zawiera po 2 takie mini gry i tutaj autorzy wykazali się ogromną kreatywnością. To nie jest gra w stylu właśnie filmowym, gdzie dajmy ludkowi pistolecik i niech sobie on biegnie przez 12 poziomów i strzela. Tutaj zostało to, widać, że autorzy podeszli do tematu podobnie jak w serialu. Zwłaszcza warto tutaj dodać, że scenarzyści, którzy pracowali przy serialu, pracowali przy grze, także czuć cały czas ten klimat 24 godzin. I przełożyło się też to na bardzo zróżnicowaną mechanikę w trakcie gry, bo mamy oczywiście strzelanie z cover systemem, bo tego nie mogło zabraknąć, ale mamy jakieś hakowanie drzwi, mamy na przykład taką mapę, gdzie musimy odnaleźć wszystkich snajperów w budynkach, mając zaplanowaną trasę przejazdu samochodu prezydenckiego. Są jakieś odzyskiwanie danych z twardego dysku, są etapy, gdzie gramy w trybie stealth, są oczywiście pościgi samochodowe. No tutaj jest cała masa tego, słuchajcie, została wrzucona w tą grę po to, żeby cały czas, żebyś się nie nudził, żeby gra cały czas Cię zaskakiwała i to się oczywiście udało. Są fantastyczne dodane 2 minigierki, w których przesłuchujemy, 2 albo 3, nie pamiętam już, w których przesłuchujemy więźniów, bacząc na ich puls i tętno i dostosowując siłę pytania do właśnie ich tętna. Także no fantastyczna sprawa. Widać, że tutaj autorzy nie poszli na łatwiznę i dokonali, no powiedzmy sobie szczerze, no tutaj ilością wspaniałości można by obdarzyć parę gier, a to wszystko znajduje się oczywiście w jednym tytule. Jasnym jest, że jeżeli gra jest łącznikiem pomiędzy jednym a drugim sezonem, musieli wykorzystać głosy wszystkich aktorów, którzy biorą udział w 24 godzinach i oczywiście to zostało tutaj zawarte. Główną rolę oczywiście Kiefer Sutherland, który też podkłada głos Jackowi Bauerowi. Wszyscy bohaterowie, ci najbardziej znani z serialu, odliczyli się w grze i tutaj podkładają głosy. Oczywiście występują też w cutscenkach. Niestety nie zdecydowano się na cutscenki filmowe, a scenki prerenderowane, więc każda postać została przeniesiona w 3D. Średnio, powiem szczerze, dzisiaj to wygląda w czasie, kiedy to wyszło w 2006 roku, jeszcze może nawet 10 lat temu, może nawet to się podobało, ale dzisiaj widać, że no nie jest to tak, jak powinno być, ale te cutscenki zostały też podciągnięte do tego filmowego tematu, czyli pokazywanie często właśnie, to jest ciekawe, że tutaj też w serialu na samym początku, potem już tego troszkę bardziej zrezygnowano, było coś takiego, że pokazywano akcje z różnych kamer. Szczególnie widać to w pierwszym odcinku, że Jack Bauer przyjeżdża do CTU i wchodzi do niego i mamy z 3 różnych ujęć od razu na ekranie w formie takich jakby w formie jakby takich kadrów komiksowych pokazaną akcję. Potem z tego zrezygnowano i one zaczęły się pojawiać w momencie, kiedy na przykład były reklamy, co się dzieje w danej chwili, na przykład 4 ekrany, co się dzieje w danej chwili, czyli w czasie rzeczywistym u 4 różnych osób. Potem oczywiście troszkę szkoda, że zrezygnowano z tego, co na początku planowano, ale zakładam, że to mógł być jakiś koszmar realizacyjny, ale tak czy tak tutaj zachowano oczywiście ten tryb pokazywania gry, no i oczywiście cały czas towarzyszy nam zegar, który odmierza kolejne godziny naszej akcji. Tak jak powiedziałem, ilość tych wszystkich fantastycznych elementów, które znalazły się w grze, była naprawdę spora. No słuchajcie, no jeżeli jest to trochę taki trybem GTA, możemy wysiąść z samochodu, możemy zmienić samochód, możemy biec po ulicy. Mamy tutaj jeszcze, nie wspomniałem o wszystkim, mamy pościg za podejrzanym po jakichś ulicach, mamy włamywanie się do jakiegoś rządowego budynku. No, sporo tych elementów zostało tutaj zawarte i myślę, że większość z Was grając to, aż zdziwi się, że aż tak różna mechanika, Pepper przyszedł, aż tak różna mechanika została zawarta w grze, która jest na podstawie serialu. W mojej opinii, oprócz King Konga, to jedna z najlepszych gier na podstawie filmów, czy też oczywiście serialu. Oczywiście mówiąc tutaj mówię w samych superlatywach, ale nie wszystko zagrało. Podstawowe elementy, które wydają się w takiej grze, które powinny być dopracowane do perfekcji, zostały niestety skiepszczone.
Przede wszystkim dziwne sterowanie, kamera dziwnie się zachowuje, takie trochę drewniane. Bardzo źle zrealizowano strzelanie do wrogów, kiedy mamy taki ogromny celownik i potem musimy lewą gałą celować na przykład w głowę. Bez sensu zupełnie, nie wiem dlaczego się na to zdecydowano, ale zostało to pokpione całkowicie i strzelanie jest bardzo nieciekawe i mało radosne, że tak powiem. Kolejna rzecz, którą zepsuto, to w mojej opinii samochody, czyli jeżdżenie samochodami, które zachowują się jakby jakimś kłodą drewna przyczepiono kółka i je puszczono i one tak właśnie jeżdżą. I są to też, szczególnie pościgi z policją, są to też najtrudniejsze misje, przez które wielu graczy po prostu zrezygnowało, czyli misje, kiedy mamy na przykład policję na ogonie i musimy tą policję zgubić. I tutaj gra pokazuje, jak źle zbalansowano poziom trudności. Są to jedne z najtrudniejszych misji, ponieważ policjanci zachowują się tak agresywnie jak w ostatniej misji Drivera, gdy wieziemy prezydenta, nie wiem czy pamiętacie, i ta policja wszyscy tam ładują za tym driverem. To jest dokładnie tutaj w takich poziomach, gdzie policja nie popełnia błędów i ciężko bardzo ją zgubić, także są to jedne z najtrudniejszych w mojej opinii misji i no, myślę, że wielu się zniechęci, ale trzeba próbować, trzeba oczywiście próbować. Jeżeli jednak przymkniecie oko na te wady, które tutaj się znajdują, dostaniecie bardzo dobrą, fajną grę w stylu sensacyjny thriller. Scenariusz jest na tyle dobry, że w 2006 chyba roku albo w 2007 roku gra dostała nagrodę BAFTY za najlepszy scenariusz w grach wideo, a to jednak coś świadczy. Widać, że zatrudnienie osób, które pracowały przy oryginalnym serialu do stworzenia gry przyniosło wiele korzyści i faktycznie gra nie posiada takich elementów, które byście czuli zażenowanie pod kątem fabularnym, nie? Że coś tutaj nie gra. Faktycznie zostało to doskonale zrealizowane, to wszystko się składa do kupy, no i oczywiście fajnie jest to wplecione w serial, tak? Między drugi a trzeci sezon, także myślę, że jak najbardziej dla fanów serialu to jest absolutny must have, żeby w 24 The Game zagrać. No tak jak mówię, plusy, rewelacyjny dubbing, te postacie też całkiem nieźle. Oczywiście, jeszcze nie wspomniałem o jednej ważnej rzeczy, która jest w mojej opinii ogromną wadą, to to, że czasami koszmarnie spadają klatki na sekundę. Gra nie działa jakoś stabilnie, ale już kiedy są wybuchy, to potrafi przyciąć na PlayStation 2, przypominam, nie grałem na emulatorze, potrafi przyciąć do 3-4 klatek na sekundę, bądź 5. Oczywiście to szybko mija, ale no potrafi to wybić z rytmu rozgrywki, kiedy jest większa rozpierducha, a tu nagle ci klatki skaczą tak, że nie można nic praktycznie zrobić. Także optymalizacja tutaj leży i kwiczy, trzeba przyznać. No ale jeżeli, tak jak mówię, przymkniecie na to oko, dostaniecie naprawdę fajną grę, tak zróżnicowaną, tak obfitującą w różne niespodziewane zwroty akcji i zróżnicowaną mechanikę, jakiej rzadko oczywiście, wydaje mi się, że rzadko taką grę mogliście zagrać. Niemniej, 24 The Game, co ciekawe, grę kupiłem na Allegro chyba za 5 zł, słuchajcie, za całe 5 zł, taki fajny tytuł. Niestety nie pogracie w nią na emulatorze, bardzo słabo działa na emulatorze, także jedyna szansa pogrania to oczywiście tylko na oryginalnej PlayStation 2. Gra jest na tej dużej płycie, ponieważ ilość cutscenek, które tutaj są, to chyba tylko Metal Gear Solid 3 ma ich więcej, Snake Eater, natomiast jest bardzo dużo cutscenek, no ale to oczywiście jest związane z tym, że gra stara się napędzać fabułę podobnie do serialu, tak? Czyli mamy dużo rozmów, dużo kolejnych jakby rozwinięć akcji, także to jest przedstawione w cutscenkach. No i na koniec jedna z fajnych ciekawostek, ponieważ gra na PlayStation 2 pojawiła się też w Steelbooku i to jest dosyć niespotykane, ponieważ jak wiecie bądź nie wiecie, na PlayStation 2 już pojawiały się gry w Steelbookach, ale była to niesamowita rzadkość. To naprawdę wychodziły gry, które były potencjalnymi hitami, które miały sprzedać się w ogromnej ilości egzemplarzy. Wspomnę tutaj chociażby o Metal Gear Solid Snake Eater w wersji steelbookowej, czy Final Fantasy XII, czy też na przykład King Kong, tutaj jest może wyjątkiem. Ale 24 The Game chyba autorzy zakładali, że popularność serialu jest tak duża, że gra na pewno sprzeda się w takiej ilości egzemplarzy, że warto wydać edycję kolekcjonerską właśnie w takim steelbooku. One się niczym nie różnią, po prostu nie ma tam żadnej drugiej płyty, różnica jest tylko taka, że jest steelbook. Dodatkowo jeszcze wspomnę
Przypomnę, że w grze po każdej misji dostajemy punktację procentową. Jeżeli punktacja będzie powyżej 90%, odkrywacie materiał bonusowy, a jest tego cała masa. Wyjady z twórcami, obejrzenie modelów postaci, różne jakieś tam takie obrazki, czyli konceptarty, tego jest naprawdę sporo, więc warto się starać. Niemniej, zachęcam Was do sprawdzenia. Nie powiedziałem nic o fabule, ale po części też nie powiedziałem dlatego, żeby nie spoilerować Wam całości. Wspomnę tylko, że akcja się zaczyna, kiedy Jack Bauer atakuje z oddziałem SWAT statek, na którym jest prawdopodobnie ładunek rycyny. I od tego to jest ten zawiązanie akcji, potem ilość przeróżnych zwrotów akcji, przeróżnych wątków fabularnych, które zaczynają się rozwidlać. Jest tyle, że zajęłoby mi to masę czasu. Warto samemu się z tym zapoznać. Na koniec takie pytanie, czy warto grać dla osób, warto zagrać osobom, które nie widziały serialu. W mojej opinii nie, ponieważ tutaj gra nie wyjaśnia, kto jest kim, nie przedstawia znaczy są takie lakoniczne informacje, tak, że to jest córka Jacka Bauera, czy tam to jest dziewczyna Jacka Bauera, ale nie znacie całej historii, na przykład Michelle i Tony Almedy i tak dalej, kto to jest Ryan Chappelle, który się nagle pojawia, nie wiadomo. Także warto chociażby jeden sezon obejrzeć, zwłaszcza jeżeli, nie wiem, siedzicie w domu, macie ospę wieczną, nie ruszacie się z łóżka, warto 24 godziny sobie wrzucić i obejrzeć, zwłaszcza, że jest to naprawdę dobry serial i na pewno nie będziecie się nudzić. Ostatnią ciekawostką, czy też takim easter eggiem tutaj powiem, gra tutaj czarnoskóry prezydent, zanim jeszcze Obama był prezydentem, warto wspomnieć, bo serial był chyba kręcony. Chyba tak. Gra tutaj prezydent Palmer, który podkładał głos, słuchajcie, w Splinter Cell temu szefowi tego biura Echelon, nie pamiętam, Lambertowi. To jest właśnie ten gość, który podkładał głos Lambertowi, to jest tutaj gra czarnoskórego prezydenta, taka ciekawostka. On oczywiście w filmie, czy w serialu telewizyjnym też występuje w 2 albo w 3 pierwszych sezonach, także możecie sobie zobaczyć. No niemniej, polecam z całego serca, fantastyczny tytuł, zróżnicowany, przy którym nie sposób się nudzić, z paroma, powiedzmy, wkurzającymi błędami, ale da się to przełknąć, szczególnie jeżeli jesteście fanami serialu, to łykniecie to bez popity i będziecie się tak samo dobrze bawić jak przy serialu telewizyjnym. 24 The Game, jak najbardziej gra godna polecenia. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.